Dziś w odcinku klient za wszelką cenę stara się zastawić dorożkę. Chciał ode mnie kupić tę dorożkę, ale za tak żałosną cenę, że wolałbym ją porąbać na opał. Ale nikt panu nie da więcej. Nieuczciwy klient awanturuje się w lombardzie. Czy pani tu okradają? Podmienili mój sprzęt i pani zrobią to samo. Niech pani go nie słucha. No co pan wyprawia? Patrycja zostaje zatrzymana przez policję. Jakim prawem? Artykuł 233, paragraf 6 Kodeksu Karnego składanie fałszywych zeznań i artykuł 234 Kodeksu Karnego fałszywe oskarżenia. Mimo troski o syna, Beata i Kazimierz nie zaniedbywali interesów w lombardzie. Myślami jednak byli cały czas przy No Adrianie. i co? Nie zgodzili się na widzenie? No niestety, sąd odrzucił wniosek adwokata. No ale dlaczego? No, że niby boją się matactwa. Podobno mają wszystkie dowody. No bzdury, nie dowody. Adek tego nie zrobił, jestem pewna. No wiem. No już dobrze tam. Dzień dobry. A dzień dobry. Czym możemy służyć? Potrzebowałbym laptop, taki lepszy dla syna. No tu mamy różne modele. Które mam podać? Mówiąc szczerze, wie pan, to ja się w ogóle na tym nie znam. Zaraz zobaczymy. O. No a pan mi powie, do czego syn używa komputera? Do pracy, znaczy się do programowania. Do programowania i pana wysyła na zakupy? No niestety, syn jest pod kreską. Wyjechał za granicę, tam mu laptop upadł. Dzwoni, że jutro wraca i potrzebuje nowy sprzęt. No, ten ma dobre parametry. A co pan ma tam zapisane? Proszę, zobacz. No, matryca się zgadza. Proszę pana, pamięć RAM. Co pan sądzi o tym? Mówiąc szczerze, to wolałbym ten. Syn kiedyś na takim pracował i mówił, że ma bardzo dobrą klawiaturę i świetnie się mu w nią stukało, a to podobno w jego pracy jest bardzo ważne. No, ale ten jeszcze nie jest gotowy do sprzedaży. Wie pan, musimy wykasować dane po poprzednim właścicielu. A jaka będzie cena? 4000. Sporo. No, ale to jest bardzo dobry sprzęt. Wie pan, może wezmę ten komputer, ale musimy dołożyć do niego programy z pendrive'a. Proszę pana, my nie jesteśmy sklepem komputerowym. Proszę pana, programy dam panu na dysku. A sam pan przecież mówił, że trzeba przygotować ten komputer do sprzedaży, więc przy okazji zainstalujcie mi te programy. No dobrze, ale to trochę potrwa. Musiałby pan poczekać do jutra. Dobrze, poczekam, proszę, tu są te programy. Ale to jest pewne? Bezpieczne? No przecież instaluje to pan na moim komputerze, więc o co się pan martwi? Proszę pana, żeby to był pański komputer, to musiałbym mieć jakąś od pana zaliczkę. Żeby nie było tak, że my się napracujemy, a potem pan się rozmyśli. Oczywiście, to zrozumiałem. Tak? Tak. Becia, wypisz panu umowę na ten komputer. Dobrze, kochani. Zapraszam do mnie. Zgodziłem się zainstalować te programy na komputerze, ale nie byłem pewien, jak to zrobić. Zwykle to Mariusz albo Adek zajmowali się tym sprzętem. No, ale nie chciałem stracić klienta. Podczas gdy Beata obsługiwała klientów, Kazimierz próbował znaleźć informatyka, który by się zgodził przygotować zamówiony laptop do sprzedaży. 200 zł proszę przeliczyć. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia. Kaziu, Dobrze, to dziękuję bardzo. Do widzenia. no i co, udało ci się gdzieś dodzwonić? Nikt nie chce przeinstalować tego laptopa od ręki, no. Becia, a ty nie znasz jakiegoś informatyka? No wiesz, jakoś nikt mi nie przychodzi do głowy. No właśnie. Szkoda, że nie powiedziałem, że nie jest na sprzedaż. No już za późno, wziąłeś zaliczkę. No i co teraz zrobimy? No co? Sam będę próbował wgrać te programy. A potrafisz? Oczywiście, że nie. Adek i Mariusz się tym zajmowali. Ale będę postępował według instrukcji z internetu. No tam wszystko jest. Może mi się jakoś uda. Próbuj. Co? Próbuj, mówię. tak. O, choroba. Co jest? Patrz, klientka się wkurzy, jak wróci po zastaw. Pokaż. No tak.
Ach, choroba, no. Jak pech, to pech. Tak. A może Ziutek coś poradzi? Przecież ostatnio nam pomagał. Że co? Z laptopem mnie Ziutek A pomoże? nie z laptopem, z tą ramą. Może co, po złoci albo, kurczę, sklei. Poczekaj, powoli. Lecie. Zadzwoniłam do pana Ziutka, zgodził się skleić ramę. No ale wciąż nie mieliśmy informatyka. Mąż często narzekał na Adka, a brakowało go nam w tak prozaicznej sprawie. Ziutek zjawił się w Lombardzie natychmiast po telefonie od Beaty. Potrzebował pieniędzy i był zadowolony z okazji do zarobku. A dzień dobry, panie Ziutku. Co słychać? Wszystko w porządku? W jak najlepszym, pani Beatko. Jak robota sama się pcha do rąk i to w cieple, pod dachem. A jakby inaczej. Żona mnie już wysyła na budowę. A gdzie ja tam się nadaję? Do mieszania cementu? Nie te lata, nie to zdrowie. Panie Ziutku, kochany, niech pan popatrzy. Da się to uratować? No, zaraz coś zaradzimy. No. Może ma pan jakiś klej, co? Który by to złapał. O. W tej magicznej torbie jest wszystko, czego fachowiec potrzebuje do pracy. No to już do dzieła. Liczę na pana. No dobrze, zaniosę tylko torbę. Kurka wodna. Co się stało, Kaziu? Aj, ten cholerny laptop nie chce współpracować. Za każdym razem przerywa instalację. Nie wiem dlaczego. Może na to też coś poradzę. Że co, ty też się znasz na komputerach? Nie, ale znam kogoś, kto się zna. No, ale czy będzie miał czas? Zobaczymy. Panie Kazimierzu, ale takie pośrednictwo to też kosztuje. Ziutek, No co? Wiadomo, że wiedza i kontakty są najdroższe. dobra, dzwoń mnie po tego fachurę. No dobrze. Nie wiedziałem, jakiego to speca od komputerów mógł znać Ziutek. No, ale za bardzo to wyboru nie miałem. Laptop był drogi i nie chciałem stracić okazji do zarobku. Pan Ziutek szybko uwinął się z naprawą uszkodzonej ramy. Dla Kazimierza było to podejrzane. Panie Kazimierzu, No, dla mnie fajrant. co Ziutek, już zrobiłeś? Skleiłem. Jak klej stężeje, no to będzie trzeba podszlifować, pomalować, ale całość. Bo świeży kolor będzie się różnił. Normalnie marnował się pan, panie Ziutku. Hej. A tam marnował. Z życia korzystał, a nie marnował. Ja tam nie czuję się zmarnowany. A kiedy pan to pomaluje? No dzisiaj. Teraz pójdę do domu na schaboszczaka. Potem, jak będę wracał, to kupię farbę. No, tylko potrzebna zaliczka na materiały. Aha. Wiecie, daj mu stówę. Tylko reszta wraca z fakturą do nas. Się wie, kierowniku. Jak inaczej? Tak, zrobił. No wiecie, że nawet dobrze to zrobił pan. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Chciałbym sprzedać bryczkę. Bryczkę? Jaką bryczkę? O, jednokonną. Słucham? O, pan sam zobaczy. Właśnie stoi przed lombardem. No, niech pan pokaże tę bryczkę. O, proszę. No tego jeszcze nie grali. Myślałem, że chodziło o samochód, a facet przyjechał prawdziwą dorożką. Zawsze marzyłam, żeby mieć stajnię. Mam słabość do koni. Radka, proszę cię, żadnego konia nie kupujemy. A co też państwo? No, ja nie sprzedaję Kubusia. O, ale musiałem jakoś przywieźć to Wiktorię. Jaką znowu Wiktorię? To jest Wiktoria, proszę pana. Ten typ dorożki tak się nazywa. A, ta dorożka. A Kubusia po 25 latach razem, w życiu bym go nigdzie nie oddał. Mam go już od źrebięcia. Sam go uczyłem jeździć po mieście. No to chyba musi być ciężka praca dla konia, nie? No, dla woźnicy również. Koń przynajmniej ma zmiennika, a
Już nie. To znaczy, że pan ma jeszcze inne konie, tak? No, miałem. Wszystkie odsprzedałem, ale Kubuś to nie tylko pracownik. To mój przyjaciel. Cała moja rodzina. Zostanie już u mnie na dożywotce. O, to było wzruszające. Widać było, że starszy pan naprawdę kocha tego konia. Ja też lubiłam konia, ale jakoś nigdy nie miałam swojego. Kazimierz nie chciał się podjąć wyceny dorożki. Zadzwonił po znajomego, który był znawcą konnych powozów. Niech pan powie temu koledze, że bryczka była codziennie polerowana i drewno jest zaimpregnowane. Sam mu pan powie. Zaraz tu się zjawi. Panie Stefanie, zdaje się, że dzieci wypatrzyły Kubusia. Nie szkodzi, jest przyzwyczajony do dzieci. Przecież to koń dorożkarski. Każdy chce go poklepać, pogłaskać. Nauczył się cierpliwości. Mówi pan o nim tak, jak to by był człowiek. To Kubuś, jak jeszcze był źrebakiem, miałem kupić innego konia, już wyszkolonego. Ale ten filut wpadł mi w oko. Biegał za mną, nie chciał się odczepić. No i zostaliśmy razem do dziś. A ta kobieta na zdjęciu? To moja żona. W ciąży z naszym synem. Niestety, zaraz po porodzie zmarł. O, przykro mi, nie chciałam. Przepraszam. A z żoną rozeszliśmy się wkrótce potem. Od tej pory Kubuś to cała moja rodzina. Całe życie. Dorożkarz opowiedział nam historię swojego życia. Uderzyło mnie to, że o koniu opowiadał z większym sentymentem niż o swojej żonie. No to dlaczego pan pozbywa się dorożki? No, już czas na emeryturę i dla mnie, i dla Kuby. A poza tym przyplątała mu się alergia oddechowa. To koń może dostać alergii? No, niestety, to jak astma u ludzi. A teraz Kuba ma specjalną ściółkę i paszę. No i pewnie to trochę kosztuje, co? No, kilkaset złotych miesięcznie. Ale jak sprzedam bryczkę, to starczy na parę miesięcy. No a co potem? Nie będzie już potem. Kubuś ma 25 lat, a to dużo dla konia. A i mnie zdrowie nie dopisuje. Wkrótce razem wyprzęgniemy ten wózek. Ojejku. To, co mówił ten dorożkarz, było bardzo smutne, ale nieuniknione. To był wyjątkowy człowiek i wyjątkowa przyjaźń. W oczekiwaniu na specjalistę od powozów Beata poczęstowała dorożkarza herbatą. Może ja się załapię na jakąś herbatkę? Może lepiej kawę po turecku. Panie Ziutku, kawiarenka to tam obok. Wiem, no. Myślałem, że jakieś specjalne względy mi się należą. W końcu naraiłem wam speca od komputeru. No, tak go naraiły, że do tej pory go nie ma. Jak to? A tak to. O wilku mowa? A wilk tu. Prędzej się nie dało? Szkołę miałem. Żytek, to ma być ten twój fachowiec? A czy on jest pełnoletni? Panie Kazimierzu, najważniejsze, że zna swoją robotę. W porządku chłopak jest. No i co ja mam zrobić? Nie, jak mi pan nie ufa, niech pan zadzwoni do pani Angeliki. Ona potwierdzi. Nie ufałem Ziutkowi, ale Angelika potwierdziła, że chłopak jest w porządku. Martwiło mnie tylko to, że moi pracownicy robią interesy z nieletnim i to bez mojej wiedzy. To było niepokojące. Kazimierz i dorożkarz wreszcie doczekali się na eksperta od powozów konnych. Panie Stefanie, Tak? to jest pan Zięba, mój znajomy, znawca dorożek. A to pan Stefan, mój klient. To znowu pan. A panowie się znacie?
Tak, panie Kazimierzu, ja znam wszystkie dorożkary w tym mieście. Chciał ode mnie kupić tę dorożkę, ale za tak żałosną cenę, że wolałbym ją porąbać na opał. Ale nikt panu nie da więcej. Panie Zięba, a na ile pan wycenił tę dorożkę? No, 2000. Bałem się, że dadzą se po gębach. Przerwałem tę dyskusję i zaprosiłem pana Stefana z powrotem do biura. No nie znałem tego Zięby od tej strony. To cwaniak. Wie, że jestem w potrzebie. Skórę chce ze mnie zedrzeć. Wie pan, ja się na dorożkach nie znam. No ale faktycznie wygląda na to, że zaniżył cenę. I to grubo. A ile pan może mi zapłacić? No, ja mogę tak spokojnie panu dać 3000. To niewiele więcej. Jest warta najmniej 5. No wierzę panu, no ale nie mogę zaryzykować takiej sumy tylko dlatego, że pan to mówi. Przykro mi. Nie znałem rynku dorożkarskiego, ale domyślałem się, że jest nieduży i zakupiony towar nie zejdzie mi szybko. Wolałem nie ryzykować i nie zamrażać większej sumy pieniędzy. Trudno. Nie sprzedam bryczki, ale mogę zastawić za 2000. To da mi trochę czasu na znalezienie lepszego kupca. A jest pan pewien, że będzie pan miał z czego wykupić zastaw? Jest sporo pasjonatów, którzy zapłacą dobrą cenę za tą bryczkę. Tylko nie teraz. No dobra, ja wypiszę panu umowę zastawu, poproszę dowód. A, już. Proszę. A ja szybciutko zajrzę do Kubusia, czy mu czego nie potrzeba. Dobrze, dobrze. Nie potrafiłem ocenić dokładnie wartości dorożki. Przyjąłem ją w zastaw bardziej ze względu na moją żonę, która niepokoiła się losem chorego konia. No młody, jak idzie? Dobrze, potrzebuję jeszcze ze 2 godzinki. Mogę sobie strzelić kawkę? No pewnie. To są te pieniądze dla tego dorożkarza? Tak. A właśnie, gdzie on jest? No sam się zastanawiam. Poszedł tylko zajrzeć do konia. Wiesz co, idź go poszukaj, a ja pójdę do młodego, pomogę mu zrobić kawę, bo coś nie słychać, żeby robił. Aha, dobra. O, w mordę! Panie Stefanie! Panie Stefanie! Żyje pan? Beatka! Już dzwonię na pogotowie, już! Sprzedaż dorożki to było zbyt wiele emocji dla tego człowieka. Najwyraźniej jego serce nie wytrzymało. Oczywiście od razu wezwaliśmy pogotowie. No patrz, klucze tego dorożkarza. No. I co teraz? No jego chyba. No co? Dorożkę na razie zaparkujemy w magazynie. A koń? A czy ja wiem? No przecież nie wstawimy go do magazynu. Trzeba zadzwonić gdzieś do schroniska albo na policję. Jakiego schroniska? Dla koni? Becia, czy ja wiem? No trzeba gdzieś do jakiejś stadniny albo w stajni. Lepiej nie. Jeszcze sprzedadzą na celami. No co pan opowiada, panie Ziutku? No a co się robi ze starymi końmi? Oj, dobra, Ziutek, daj spokój. No ale co z nim? No to może ja się nim zajmę. A ty na koniach też się znasz? Mam rodzinę na wsi. Pomagają mi troszkę na gospodarce. No dobra, no. No i co z nim zrobisz? No chyba do łazienki sobie go nie wstawisz, co? Pojadę nim tam, skąd przyjechał. No jak umiesz? A ja. Panie Ziutku, pan to jest człowiek o wielu talentach. No, marnuje się pan tutaj. Wiem. Ale co mam począć? Taki los. Ulżyło mi, gdy Ziutek zaoferował pomoc. Nie miałem wielkiego pojęcia o koniach, a o powożeniu bryczką to już wcale. Byłem ciekaw, jak sobie Ziutek poradzi. Krystek, możesz mi powiedzieć, ile coś takiego kosztuje?
Klient czeka na wycenę, bardzo się śpieszy. Dysk twardy, zewnętrzny. Fajny. Myślę, że ze 300 z haczykiem nówka w sklepie. A możesz sprawdzić, czy działa? Jasne. Bardzo mi się spieszy. Co nagle to po diable. Ej, młody. No, wygląda na sprawny. Pojemność 2 terabajty. Sam go kupił, ale nie mam siana. Dzięki. Dobrze, przepraszam, muszę odejść. No to ile by pan za niego chciał? 150 pod zastaw, połowę tego, co sam zapłaciłem. Mogę pokazać paragon. Nie, nie trzeba. Zastawiam go na krótko, jutro po niego wrócę. No nie, może pan przyjść, kiedy pan będzie chciał. Umowa będzie na 4 tygodnie. Może być? Może być. No to proszę za mną, podpiszemy Proszę bardzo. umowę. Ten Krystek się przydawał. Nawet pomyślałam, że może zatrudnić chłopaka na zlecenie. Kazik był niby przeciwny, ale do zadań specjalnych przydałby nam się chłopak. No proszę zobaczyć. O, To karmidło jest niezłe, no, żeby tylko nie było uszkodzone. no ono jest na gwarancji. Tylko czy mój kot je zaakceptuje? No, wie pani, potrafi być wybredny. No ale to porządna firma. Chyba wiedzą, co koty lubią. Widać, że nie ma pani kota, prawda? No, a dlaczego pan tak uważa? Bo wiedziały pani, że są one nieprzewidywalne i potrzebują coraz to nowych bodźców. Tak? A wie pan co, mamy zabawki elektryczne od tego samego klienta. Proszę zobaczyć. O, nawet nie wiem, co to jest, do czego to służy. Pani patrzy, to jest jajko, na którym kot goni cały czas w lewo i może nawet też w prawo. O, pani widzi? Widzi? Pokaż. Cały czas może biec i tak do... Proszę pokazać. No, No. A, widzi pan. I co? Bierze pan? ale mój puszek już takie coś ma. I, no, podziękuję. A karmidło? Jeszcze pomyślę. Do widzenia. Nie, to nie. Ekspert się znalazł. Kurde, musi pani to zobaczyć. Co? To, co pokazał mi Krystek, to był dla mnie szok. Największy w życiu. Zaraz po aresztowaniu Adriana. Dorożka trafiła do magazynu Lombardu, a koń Kubuś wrócił do gospodarstwa pod opieką Ziutka i Kazimierza. Poznaje swój dom, co? Zna drogę lepiej niż GPS. Ziutek, widzę, że nieźle sobie radzisz z tym koniem. Nawet nie musiałem drogi patrzeć na mapie, bo zaprowadził mnie prostisieńko do domu. O właśnie, do domu. Słuchaj, mamy klucze do domu, ale nie mamy klucza do stajni. Stajnia jest otwarta, no. Dam Kubie zjeść, dam pić, a potem strzelimy sobie kawkę i zastanowimy się, co robić dalej. Dobry pomysł. Lepszego nie mam. Masz tutaj klucze, ci wkładam. Dobra? No. Aha, przepraszam. Telefon mam. O, żona dzwoni. No, tak, Beatka, słucham. No jestem tutaj Ziutkiem, wiesz, z tym koniem. A co się stało? Ale co się tak denerwujesz? Jak to zatkiem? Film? Nie denerwuj się, dobrze, już jadę. No jadę, pa! Ziutek, ja muszę jechać, bo coś się stało w Lombardzie. Chodzi o Atka. To niech pan jedzie, no. No. Poradzę sobie. Zadzwonię do ciebie. Panie Kaziku, chwileczkę. Co tam, co? Jeszcze jedna sprawa. Mów. Da mnie pan na taksówkę, bo jakoś muszę dojechać do domu. No tak, racja, już. W aucie musiałem się pilnować, bo noga sama naciskała na gaz. Nie wiedziałem, dlaczego Beata kazała mi natychmiast przyjechać. Ale to musiało być coś ważnego. No, No dobrze, że jest. co to za film? Znalazłem go, jak kasowałem te rzeczy z komputera. Tak, to pokaż. No widzisz? Sama się rozkłada na biurku, a później go oskarża, no. No, Adek mówił prawdę. Sama sobie rozpiła bluzkę i poczochrała włosy. No. Ta aktoreczka z Bożej łaski, jakbym ją Wiesz dorywał, co? to... Musimy natychmiast przekazać ten film policji. No może się uda wyciągnąć Adka z aresztu.
Tak, tak, tak. Chłopcze, pójdź go jeszcze raz. Dobra. Co za ulga. Ciężko mi było przyjąć, że mój syn zrobił coś tak strasznego. Na szczęście Beata miała rację. Adek był niewinny. Może był lekkomyślny czy głupi, ale nie był gwałcicielem. Obejrzeliśmy ten film kilka razy. Naprawdę nie mogłam zrozumieć, dlaczego ta dziewczyna tak się zachowała. Ale jedno było pewne. To nie był gwałt. Wyraźnie widać. To ona rzuciła się na Adka. Kazimierz i Beata zawiadomili policję o nagraniu. Policjant Darek zjawił się następnego dnia rano. No, panie Darku, no chyba widać czarno na białym, kto kogo tutaj molestuje, co? Zobaczymy, co prokurator powie, ale no, to nagranie wiele zmienia. No, widać przynajmniej, że oskarżenie jest naciągane. A to pomoże wyciągnąć Adka z aresztu? Może. To czy oczywiście, jeśli nagranie jest autentyczne. Autentyczne, autentyczne. Tym już się będą zajmowali nasi specjaliści. Muszę zabrać komputer, więc wypiszę panu pokwitowanie. Dobra, nie musi pan wypisywać, przecież wiem, że pan mi odda. Wiem, że to drogi sprzęt, więc takie procedury. A tam, niech go pan zabiera, drogi, nie drogi. Ale, wie pan, wziąłem i te nagranie skopiowałem na wszelki wypadek. Tylko może niech póki co go pan nikomu nie pokazuje, dobrze? Tak, dla dobra śledztwa. No dobrze, dobrze, dobrze. W tamtym momencie byłam prawie pewna, że wkrótce znowu zobaczę Adka. Boże, jaka byłam szczęśliwa. Dzień dobry. Dobry. Panie Kazimierzu, moje małżeństwo wisi na włosku. Jak to? To przez konia. Grażyna nie wierzy, że spałem w stajni. Podejrzewa niewierność. No ale jak to spałeś w stanie? Przecież dałem ci na taksówkę. No tak, no, ale zmęczony byłem. Tak jakoś się przysnąłem. A jak oczy otworzyłem, to było rano. No ale chyba na trzeźwo to ty nie przysnąłeś, co? Ziutek. Ostatni raz zasypiałem na trzeźwo w 79 bodajże, jak byłem w szpitalu na wyrostek. Z taką dumą pan to mówi? Jakby się było czym chwalić. No co? Nie każdy jest doskonały. Ale za to koń był spokojniejszy po tym stresującym dniu. No konia chyba pan nie spoił, co? No nie, ale koń dostał wody, no i tą swoją paszę antyalergiczną. No dzięki w imieniu Kubusia i pana Stefana. Ale dzisiaj to pan Kazimierz musi nakarmić konia. Nie, Ziutek, ja nie mogę. Muszę się zająć synem. Jest szansa, żebym go wyciągnął z aresztu. To super, oby się udało. A to było już nieważne. Mieliśmy inne dowody. Pojechałem do prokuratury i nie zamierzałem wracać do domu bez Adka. Zająłby się pan jeszcze jeden dzień Kubusiem? No dobrze, no przecież nie zostawię konia bez paszy, no. A co z panem Stefanem? A, no właśnie. Odwiedziłby go pan dzisiaj w szpitalu? Ja? No tak, no ja jestem uziemiona w Lombardzie. Marta z Lolkiem na wycieczce. Z panu jedyna nadzieja. No dobrze, no. Udało mi się przekonać Ziutka do pomocy za drobnym wynagrodzeniem. O, Kazimierz skarciłby mnie za rozrzutność. Ale dzisiaj myślałam tylko o Adku. Klient, który zastawił przenośny dysk pamięci, zgłosił się po niego zgodnie z zapowiedzią. To pan zostawił wczoraj to ustrojstwo, tak? Zaraz, gdzie... A, tu, proszę bardzo. Ale to będzie 150 zł plus odsetki, czyli 151,50 groszy i 10 zł za przechowanie. Możemy go sprawdzić? Ale ja wczoraj sprawdzałam. Ale pani sprawdzała przed przyjęciem, więc ja chcę. No ale myśli pan, że ktoś go uszkodził? Ma pani jakiś komputer? No, O, ten może być? ale zaraz chwila! No co pan robi? Moment! Hej! No i co? Jest pan zadowolony? Widzi pani, to jest tylko 4 giga. To nie jest mój dysk. No ale nikt go nie dotykał. A pani sobie żarty robi? No to też coś. Facet był arogancki. W dodatku próbował mi wmówić, że podmieniliśmy jego zastaw. Nie ze mną takie numery. Ziutek odwiedził pana Stefana w szpitalu. Dowiedział się, że przyczyną zasłabnięcia był zawał serca. Poznaję.
Pan z Lombardu. Tylko proszę się nie denerwować. Pan jest osłabiony i musi wypoczywać. Co z moim Kubusiem? Gdzie on jest? W swojej stajni. Napojony, nakarmiony. Czeka na pana. O, ja już chyba stąd nie wyjdę. Bez paniki. Wróci pan do zdrowia. Dziękuję, że zajęliście się Kubą. Proszę, zadbajcie o niego. To taki dobry koń. Nie zasłużył na rzeźń. Co pan mówi? Jaką rzeźnię? Znajdziemy dla niego jakieś gospodarstwo, gdzie może poczekać, aż pan wyzdrowieje. Naprawdę. Obiecuję. Pewnie już go nie zobaczę. Nawet jeśli mnie stąd wypuszczą, to nie prędko. Kubuś może nie dożyć. Coś wymyślę. Niech pan się nie martwi. Stres szkodzi sercu. Niezadowolony klient oskarżał Beatę o próbę oszustwa. Ale sama pani widziała, że miał inną pojemność. Wie pan co, mamy monitoring, można to sprawdzić. Mam tu sterczeć pół dnia i przeglądać monitoring? Monitoring to będzie przeglądać policja, jak pani nie odda pieniędzy. Nie oddam, dopóki nie sprawdzimy monitoringu. Odda pani równowartość sprzętu, czyli 149 zł i tą żałosną opłatę za składkowanie. Czy pani to okradają? Podmienili mój sprzęt i pani zrobią to samo. Niech pani go nie słucha. No co pan wyprawia? Przecież to są pomówienia, to trzeba udowodnić. To udowodnię. Idę na policję. No stój! Oddaj to! No co za cham. Naprawdę mnie zdenerwował. Udawałam pewną siebie, ale martwiłam się, czy to czasami nie ten młody Krystek grzebał w sprzęcie. W końcu spędził w Lombardzie pół dnia. Puszczaj mnie, kobieto! Ej, oddaj tą smarkację. A bierzcie sobie ten bubel, idzie na policję. Wszystko w porządku? No właśnie nie wiem. Chciał zwrot pieniędzy, powiedział, że mu ten dysk podmieniliśmy. No, przyglądałam się uważnie Krystkowi, ale nie dał nic po sobie poznać. Może to jednak nie był on. No a jeśli nawet to był on, to znajdując to nagranie na laptopie, wyświadczył mi ogromną przysługę. Trzeba go otworzyć i wszystko będzie wiadomo. Nie, najpierw musimy sprawdzić monitoring. No okej, jak pani chce. A nie zapomniała może pani o czymś? Nie pamiętam. Twoje wynagrodzenie. A, wczoraj było zamieszanie. Ale nie zapomniałam. Liczyłem na jakąś premię. No w końcu znalazłem to nagranie. Ty wszystko robisz dla pieniędzy? Nie, no ale wszystko ma swoją cenę. Powinna pani to wiedzieć. Przecież jest pani bizneswoman. A gdzie twój młodzieńczy idealizm, co? Proszę pani, mnie nie stać na idealizm. No dobra, proszę. A jak wypuszczą Adka, to będę ci dozgonnie wdzięczna. Czyli mogę liczyć na przychylność i dalsze zlecenia? Póki ja tu pracuję. O, młody, pamiętasz, kto ci tę robotę na raju? A co? No jak to co? No, umawialiśmy się na prowizję. Gdzie pana młodzieńcze ideały? Co takiego? Czy musi pan robić wszystko za pieniądze? Słyszała pani, jak on filozofuje? Ktoś mu głupot do głowy naciskał. Światem rządzi pieniądz, młody. Krwiopijca normalnie. Chłopak był kuty na 4 kopyta. No, zaczynałam lubić tego cwaniaczka. Jednak musiałam się dowiedzieć, kto uszkodził ten przenośny dysk. Zawał był rozległy. Aha, chłopina będzie jeszcze chyba w szpitalu dłużej, no. Ale on się nie martwi o swoje zdrowie, tylko o konia. O, no to chyba się ucieszył, że pan się zajął Kubusiem, co? Tak, tylko co dalej? No, kocham zwierzęta, ale ja jestem za przeproszeniem człowiek miastowy. Nie będę przerzucał obornika. No trzeba mu znaleźć jakieś przytulisko. Pan Stefan tylko się boi,
że nie zobaczył swojego konia, bo ma jakieś komplikacje i pewnie w szpitalu zostanie długo. A koń też już starowina. To ja mam chyba pomysł. No, dla samotnego człowieka zwierzę to jak członek rodziny. Dlatego chciałam pomóc panu Stefanowi i ucieszyłam się, że Krystek coś wymyślił. Tymczasem policjanci zatrzymują Patrycję. Tym razem nie jest ofiarą, ale podejrzaną o dokonanie przestępstwa. Dzień dobry! Zapraszamy do nas na rozmowę. Słucham? Nigdzie nie idę. Obawiam się, że nie ma pani wyjścia. Jest pani zatrzymana. Jakim prawem? Artykuł 233, paragraf 6 kodeksu karnego składanie fałszywych zeznań i artykuł 234 kodeksu karnego fałszywe oskarżenia. Bzdura. To jest jakaś bzdura. No myślę, że nie. Mamy dowody. Niby jakie? Mocne. Zresztą sama się pani przekona. Co? To jest jakieś nieporozumienie przecież. Gosiu, wilk razy kilka. Siadaj. O, mam. Poznałeś mnie, Kuba, co? Dobry chłopak. A jak on nie wytrzyma tego wszystkiego? Tam, panie Ziutku. Spokojnie, zostanie pan z nim. Ja pojadę do tego dziadka. No. Troszkę szacunku, młody. On ma na imię Stefan. Dobrze, pojadę do Stefana. Do pana Stefana. Dobrze, panie Ziutku, pojadę do pana Stefana. O. I co jeszcze No tego. musimy tutaj zrobić? Podłączyć prąd, potem przesłać to przez internet na tableta i będzie śmigać. Ha? Jednak, młody, ty masz głowę na karku. Co byś się spodziewał, no? Czyli będzie git, tak? Będzie git. No to w porządku, no. Nie ma o czym mówić. A co drań. Po sprawdzeniu monitoringu z całego dnia zadzwoniłam na policję i zgłosiłam przestępstwo. No, nie mogłam pozwolić, żeby oszust żerował w Lombardzie. Chociaż lekarz zalecił, aby pan Stefan na razie nie przyjmował odwiedzin, Krystek był zdeterminowany, aby z nim porozmawiać. Można? Jak się tu dostałeś? Wyjdź stąd. Ja na minutkę. Do pacjenta. Gwarantuję, że poczuję się lepiej. Kim jesteś? Wnukiem. Dobra, panie Stefanie, ja z Lombardu. Będę pana łącznikiem z Kubą. Co ty wyprawiasz? Wyjdź stąd natychmiast. Z Lombardu. Proszę go zostawić. Ale już po godzinach odwiedzin. Chodzi o Kubę, siostro. Kim jest Kuba? Kuba jest najbliższym członkiem rodziny. Pan się nim opiekuje. No niech będzie. Masz 10 minut. Łącznikiem z Kubą? O co tu chodzi, chłopcze? Chwilka. Odpalę sprzęt i panu wszystko pokażę. To mój Kubuś. Nagrałeś go? Nie, to jest transmisja na żywo. Kubuś. Kubuś. Czy on mnie słyszy? Nie pomyślałem o tym, ale ważne, że pan go widzi i słyszy. Dziękuję. Dziękuję. Tam, drobiazg. Dobra, zostawię panu tego tableta i odda pan go, jak pan wyjdzie ze szpitala. No i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. W Lombardzie zjawili się funkcjonariusze policji, aby spisać zeznania w sprawie podrobionego dysku pamięci. Zastawił wczoraj identyczny dysk, a dzisiaj przyszedł odebrać, tak? I musiał go podmienić. Ja widzę, że macie państwo kamery. Może udało się coś nagrać? No tak, ale cwaniak stanął tyłem i no, coś tam się nagrało.
Rozumiem, a jeżeli chodzi o dane osobowe? No, spisałam do umowy, ale nie wiem, czy podał prawdziwe. No, ale mamy przez moment twarz na monitoringu. O, ten chłopak tu był, on może potwierdzić. Zna się na komputerach, testował ten dysk. I on potwierdzi. Krystek nie był zachwycony pomysłem składania zeznań, ale musieliśmy się bronić przed takimi oszustami. Chciałam uniknąć straty. Ponieważ Kazimierza wciąż nie było, a zbliżał się wieczór, Beata poprosiła Ziutka i Krystka o pomoc przy zamykaniu lombardu. No, dzięki panowie za pomoc. Nie ma za co. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Nie mówię o zamiataniu. Szkoda, że nie widzieliście miny tego dziadka. To znaczy pana Stefana. Prawie się rozpłakał. No, a co ty właściwie zrobiłeś, Krystek? No, podłączyłem z panem Ziutkiem takie małe studio nagraniowe. No. I pan Stefan w każdym bądź razie dostał tableta i teraz może sobie swojego konia oglądać w każdej chwili, kiedy chce. Ty masz głowę na karku. No, ale ten koń nie może tam stać tak sam jak palec. Może ja się z nim zajmę tymczasowo, a później znajdzie mu się jakieś dobre miejsce. Jakiś przytułek dla koni? No, wynajmie się stajnie. Będzie miał opiekę i towarzystwo, a pan Stefan jak wyjdzie ze szpitala, to będzie go odwiedzał. No ale takie coś to kosztuje, a on był bez grosza. No, ale jest jeszcze dorożka. Sprzedam ją korzystnie, a pieniądze oddam panu Stefanowi. Będzie spoko. Oby się udało. Halo? Co jest? Atka wypuścili. Super. Wujku. To była wspaniała wiadomość. Aż musiałam wyściskać Ziutka i Krystka. Chociaż nie mogłam się doczekać, żeby przytulić mojego syna. Beata wpadła do domu jak burza. Czekali już na nią mąż i syn. Adek, wypuścili cię, synku. Cześć, Kochanie moje. Pokaż, jak wyglądasz. Wszystko okej. Usiądź. Mamo, tato, dziękuję wam za pomoc. Uratowaliście mi tyłek. Właściwie sobie sam uratowałeś, jak ten baron Minhausen. To? No, taki bohater, który wydostał się z bagna, ciągnąc sam siebie za włosy, zupełnie jak ty z tym twoim filmikiem. Ale to był przypadek. Ja po prostu wystawiłem tego laptopa, bo chciałem go sprzedać. I musiałem coś kliknąć. Przez przypadek. Wy chyba wiecie, że ja nie mógłbym czegoś takiego zrobić, prawda? Oj, wiemy, synu. Od początku wiedzieliśmy. W następnym odcinku Robert oddaje w zastaw drogocenne przedmioty. Coś się stało? Nakryłem kobietę na zdradzie i doszło do rękoczynów. Współczuję. Detektyw odwiedza narzeczoną Roberta. To jest niemożliwe. O co chodzi? Bynajmniej. Naciągnął moją klientkę na kilkanaście tysięcy i zjął. Niespodziewany gość przerywa uroczystą kolację w domu Marty. Wojtek, co ty tu robisz? Nie mogę dłużej wytrzymać, ale ja chyba nie w porę. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.